Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Mariusz Maniek-Dziarmaga i zapraszam Was do wspólnego przejrzenia i omówienia wszystkich aren występujących w Tekkenie 8. W nowej odsłonie Króla Turnieju Żelaznej Pięści będziemy mieli do dyspozycji 16 bardzo zróżnicowanych aren, ale wśród nich nie zobaczymy ani jednej areny bez ścian. Tak, jest to zmiana wprowadzona właśnie w Tekkenie 8, gdyż wiele z tych aren naprawdę jest bardzo wielkich, a dojście do ściany podczas walki wymaga nie lada wysiłku. Jesteście ciekawi, jak wyglądają te areny? Zapraszam na materiał. Arena ta jest łudząco podobna do areny z Tekkena 7, aczkolwiek przeszła ona spory lifting i możemy teraz zobaczyć jeszcze więcej kibiców, dwie kapsuły, w których będą pokazywane postacie aktualnie bijące się właśnie na tej arenie, dodatkowo z drugiej strony wielki ekran, a muzyczka lecąca w tle będzie zagrzewać nas do walki. Naszą drugą areną jest arena Underground i jak dobrze zauważycie, gdy rozejrzymy się dookoła, nie widać na niej żadnych kibiców. Dodatkowo na arenie mamy 4 ściany, dzięki którym możemy uzyskać efekt wallbound, czyli uderzając przeciwnika przy ścianie, ściana ta wybucha, a przeciwnik ląduje za naszymi plecami. Urban Square to arena znajdująca się w mieście, gdzie nasi zawodnicy są odgrodzeni od reszty przechodniów płotkami, a spokoju i porządku pilnuje tutejsza policja. Jak dobrze zauważycie, gdy rozejrzymy się dookoła, widać kilka fajnych reklam, widać sklepy, bawiących się ludzi oraz jedną osobę tańczącą w stroju pandy. Urban Square w wersji Evening to praktycznie ta sama mapa co poprzednia, tylko w innej porze dnia. Troszeczkę mniej tutaj przechodniów, troszeczkę mniej gapiów, inne oświetlenie, a tak to poza tym nic się nie zmienia. Nawet muzyka w tym stage'u jest taka sama jak poprzedni. Yakushima to jedna z największych map, na której nie zobaczymy ani wall breaka, ani floor breaka, ani balkony breaka. Natomiast dużym wyzwaniem dla graczy będzie znalezienie tam ściany. One oczywiście się tam znajdują, ale nie sądzę, by zbyt często udało się graczom dotrzeć do którejkolwiek z nich podczas rozgrywki. Jak dobrze widzicie, sama arena wygląda przepięknie i ulokowana jest na łonie natury. Dodatkowo muzyczka przygrywająca w tle bardzo ładnie komponuje się z całym krajobrazem. A przed nami kolejna duża arena, a tym razem jest to Coliseum of Fate. Gdy rozejrzymy się dookoła, naszym oczom ukaże się tron, z którego to Kazuya Mishima wygłaszał swoją przemowę. Po drugiej stronie zobaczymy wielki ekran, na którym będzie widać dokładnie to, co się dzieje podczas walki, natomiast po bokach rozmieszczone są dwa wejścia dla naszych wojowników. Cała arena wygląda naprawdę ładnie, a do tego muzyczka również wpada w ucho. Rebel Hangar to dwupoziomowa arena, na której występuje tzw. balkony break oraz wall blast. By wykonać balkony break, musimy uderzyć naszego przeciwnika w sytuacji, w której będzie miał on balkon za sobą. W tym momencie balkon pęka, a my spadamy na drugi poziom areny.
Znajdując się w drugiej części areny, możemy od razu zauważyć, że jest ona nieco większa, a dodatkowo posiada dwie ściany, dzięki którym możemy wykonać tak zwanego wall blasta, czyli w przypadku gdy trafimy naszego przeciwnika znajdującego się pod ową wybuchową ścianą, ona ulegnie eksplozji, wyrzucając naszego oponenta w powietrze, pozwalając na wykonanie lub dokończenie komba. Fallen Destiny to arena, która wygląda jakby uderzył w ziemię meteoryt. Dodatkowo, gdy rozejrzymy się dookoła, widać tornada, dryfujące statki, a także palący się las. Dodatkowo muzyczka grana w tle bardzo dobrze komponuje się z całą areną i dla mnie osobiście przypomina walkę z bossem. Dodatkowym fajnym detalem są wiejące na wietrze ubrania przede wszystkim Kazui Mishimy, zważywszy na to, jaki chaos pogodowy panuje na tej arenie. Descent into Subconscious to trzypoziomowa arena, w której występuje Hard Floor Break i Floor Break, czyli przebijanie podłogi. By z pierwszej areny dostać się do drugiej, należy dwukrotnie uderzyć naszego przeciwnika w podłogę, by za drugim razem przebić się do drugiego poziomu. Gdy już to uczynimy, naszym oczom ukaże się arena, która, uwaga, uwaga, jest to arena, która występowała również w Tekkenie 6 i była to arena Jina Kazamy, gdzie siedział on na swoim tronie. Jak zdążyliście zauważyć, arena jest kompletnie zdemelowana, a na niektórych słupach wiszą figurki demonów. By móc zejść na ostatnie piętro tej areny, wykonujemy to mniej więcej w ten sposób. I tak naszym oczom ukazuje się przepiękna arena, do której wielu graczom nie udało się dostać, ponieważ nie widzieli, że jest to ostatnie piętro w całej arenie Descent into Subconscious. Spadając na tę arenę zmienia nam się od razu muzyka w tle, a dodatkowo zobaczyć możemy kilka fajnych rzeczy, rozglądając się dookoła. Z jednej strony możemy zobaczyć Jina siedzącego na drzewie i czekającego na objawienie, a z drugiej zaś strony maszerującą Jun Kazamę. Natomiast jeżeli uda nam się dostać do ściany, to naszą ścianą będą wielkie, czerwone łańcuchy. Sanctum to kolejna ciekawa arena, w której tym razem występują dwie ściany, które są tak zwanymi hard wall breakami oraz dwie ściany będące wall breakami. By móc zrobić hard wall breaka, musimy dwa razy uderzyć naszego przeciwnika mającego za sobą właśnie tę ścianę. Niektóre z postaci do zrobienia hard wall breaka mogą w tym przypadku użyć swojego hit smasha. Ogólnie jest kilka możliwości w arsenale każdego z zawodników, aby tej twardej ściany można było się pozbyć. A tak wygląda pierwsze piętro Sanctum, gdy rozbijemy dwie twarde ściany. Muszę przyznać, że robiąc ten materiał nie spodziewałem się, że areny będą wyglądały naprawdę aż tak dobrze. Gdy przebijemy już twardą ścianę i będziemy mieli zacząć kolejną rundę, spadniemy na drugi poziom tej areny. Znajdując się na tym poziomie, będziemy mogli wykonać tak zwanego wall breaka, którego animacja, mówiąc szczerze, dla mnie osobiście wygląda nieco dziwnie, bo o ile ściana ulega zniszczeniu, tak postać przeciwnika zatrzymuje się na chwilę w miejscu i z jednej strony nie wiadomo co zrobić, a z drugiej strony być może będzie to na plus w celu wykonywania dalszej części naszego kombosa. Zarówno pierwsze, jak i drugie piętro Sanctum wygląda naprawdę dobrze, a muzyczka jest idealnie wręcz dopasowana. Zarówno przebijając obydwie ściany na jednym, jak i na drugim piętrze, wielkość tych aren ulega niemalże podwojeniu, co daje nowe możliwości podczas walki.
Into the Stratosphere to jedyna mapa znajdująca się w kosmosie. Gdy rozejrzymy się dookoła, to z jednej strony zobaczymy latające asteroidy czy meteoryty, a z drugiej strony będziemy mogli się przypatrzeć naszej kochanej Ziemi. Dodatkowo podczas potencjalnie ostatniej rundy naszej walki arena zaczyna powoli zamieniać się w aktywny wulkan, dzięki czemu uzyskujemy możliwość zrobienia tzw. floor blasta, czyli odbijamy przeciwnika od podłogi, a lawa wyrzuca nam go po raz kolejny do góry, byśmy mogli kontynuować bądź rozpocząć kombosa. Jak zdążyliście właśnie zauważyć, można to wykonać tylko raz w trakcie całej walki. Farma Ortiz to 3-poziomowa arena, w której możemy wykonać balkony break, floor break, a także wallbound. Rozglądając się dookoła, z jednej strony możemy zobaczyć przepiękny krajobraz, a z drugiej dopingujących nas farmerów, a także biegające po arenie zwierzaki. Przebijając balkon, za naszą postacią możemy zobaczyć wielką, wysoką ścianę, natomiast rozglądając się dookoła, możemy zobaczyć jeszcze więcej pięknych krajobrazów. Teraz przyszedł czas na zrobienie floor breaka, by móc zobaczyć, jakiego typu arena kryje się pod podłogą. Naszym oczom ukazuje się przepiękny skarbiec, w którym ilość złota oraz kosztowności mogłaby spowodować, że do końca życia nie musiałbym pracować. Ach, można pomarzyć. Na tym piętrze areny będziemy mogli wykonać tzw. wallbanda, czyli gdy uderzymy przeciwnika, za którego plecami jest ściana, ona wybuchnie, wyrzucając nam naszego przeciwnika za plecy. Jako ciekawostkę mogę dodać, że nie można na tej arenie użyć wallbanda dwukrotnie w jednym kombosie. Celebration on the Seine to jedyna arena znajdująca się na statku, który najprawdopodobniej wyruszył w rejs po Sekwanie, by turyści mogli podziwiać francuską architekturę oraz oczywiście wieżę Eiffla. Arena na statku wygląda bardzo ciekawie, a uroku dodają wmontowane małe akwaria dla rybek praktycznie na samym środku areny. Co ciekawe, te akwaria są kompletnie nie do ruszenia, nie można ich przebić ani nogą, ani ręką, ani mieczem, ani strzelać, ani nawet używać demonicznych laserów. Ciekawi mnie tylko, z jakiego materiału zostało zrobione to szkło, aby mogło ono to wszystko wytrzymać. Secluded Training Ground to jedyna arena w Tekkenie 8, która oferuje możliwość przebicia 6 różnych ścian. Są to oczywiście zwykłe wallbreaki, więc wystarczy tylko jeden cios, aby każdą z tych ścian można było rozbić. Zobaczcie teraz, jak będzie wyglądać nasza arena, gdy przebijemy wszystkie 3 ściany z jednej strony tejże właśnie areny. Co ciekawe, uderzając w ostatnią ścianę, ona potencjalnie też ulega destrukcji, ale nie pozwala nam się przebić dalej. W zamian za to możemy nacieszyć nasze oczy przepięknym krajobrazem otaczającym właśnie tę arenę. Teraz również możecie zauważyć, że ta ściana boczna, która jest ścianą przeciwległą do tej, na której są postawione posągi, również może ulec destrukcji i też możemy nacieszyć nasze oczy bardzo fajnym krajobrazem. Co ciekawe, na tym ujęciu widać posąg demonicznego bóstwa i ja mam tylko jedno pytanie, czy będzie to miało jakikolwiek związek z historią Tekkena. A teraz kontynuujemy przebijanie 3 kolejnych ścian i rozbicie drugiej ściany końcowej, by móc zobaczyć, jaki tam na nas czeka krajobraz. Osobiście uważam, że ta arena wygląda świetnie, natomiast ilość przebitych ścian na pewno spowoduje, że będzie to jedna z największych aren w całej serii Tekken.
Elegant Palace, jak być może zdążyliście na początku zauważyć, to pałac należący do Lee Chaolana. Wygląda całkiem ciekawie, natomiast niestety muszę przyznać, że muzyka nie za bardzo mi tutaj pasuje. Na tej arenie będziemy w stanie zrobić hard wall breaka, a także balkony breaka. Co ciekawe, po zrobionym hard wall breaku i doprowadzeniu do balkonu możemy jednocześnie ten balkon przebić i zarówno my, jak i postać przeciwnika spadnie o poziom niżej na następną arenę. Natomiast przyznam szczerze, że widok z balkonu jest całkiem fajny. Przebijając balkon, przebijamy również dach kolejnej areny i lądujemy tuż przed pomieszczeniem, w którym najprawdopodobniej produkowane są roboty. Znajdując się na tym poziomie, po naszych obydwu bokach do dyspozycji mamy ściany, dzięki którym możemy zrobić tak zwanego wallbounda. Natomiast jeśli dobrze rozejrzycie się dookoła, to na pewno zauważycie kilka sztuk kombotów, które po dziś dzień wiernie służą Lee Chaolanowi. Niestety, wykonując na tej mapie wallbounda, niszczymy również dwa jakże cenne dla Lee Chaolana komboty. Moonlight Siege to arena osadzona w samym centrum wojny, gdzie możemy zobaczyć walkę piechoty, strzały z armaty czołgu, latające helikoptery i rakiety krótkiego i dalekiego zasięgu. Na tej arenie dostępna jest jedna ściana, dzięki której możemy wykonać wallblasta. I tutaj od razu ciekawostka, po wykonaniu wallblasta jakimś cudem helikopter staje w płomieniach i zaczyna lecieć w stronę budynku. Co ciekawe, trafiony budynek zaczyna powoli się burzyć i opadać w stronę areny. Na sam początek myślałem, że być może będzie tutaj jakaś interakcja z tym budynkiem, gdyż być może jakieś tutaj stalowe pręty wpadną na arenę i coś się wydarzy, no ale niestety budynek był za krótki i do areny nie doleciał. A zatem, wojownicy i wojowniczki, nie pozostaje nam nic innego jak tylko brać kontrolery w dłoń i wyszukiwać ciekawych interakcji na zaprezentowanych arenach. Z mojej strony to by było na tyle. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Cześć.